to nie może tak być, żeby koło napędowe siatkówki europejskiej było poza nawiasem. Myślę, że mam przewagę nad innymi kandydatami, że potrafię zapukać do odpowiednich drzwi i z dużym prawdopodobieństwem te drzwi zostaną otwarte. Jeśli moi kontrkandydaci dzisiaj twierdzą, że jestem nieznany w świecie siatkówki, to w świecie biznesu jestem znany. Siatkówka musi być ponad polityką. Siatkówka musi zostać przyjemnością dla rodzin, dla wszystkich rzeczy i nie powinniśmy tego za bardzo zmieniać. Powinniśmy ją wygrać dla tych ludzi po to i zrobić ją większą. Żeby gdzieś iść, to jak mówią Chińczycy, potrzeba dwóch rzeczy. Celu i trzeba zacząć iść. Bez tego celu nie jesteśmy w stanie zrobić, będziemy się kręcić w kółko, co niniejszym robimy. Dzień dobry panie Leo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Cieszę się, że pomimo kampanii wyborczej znalazł pan właśnie chwilkę na to, żeby wystąpić u mnie w podcaście. Ja również się cieszę, dla mnie ważna chwila. Nie ukrywam, że przekazywanie wiadomości, co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić w siatkówce jest dla nas ważne, jak i również to, że zmierzam ze świata siatkówki polskiej do świata siatkówki europejskiej z dużym bagażem doświadczeń biznesowym, bo takiego kandydata Polski Związek Piłki Siatkowej wybrał i tak uważa, że kandydat o takim profilu jest potrzebny do dalszego rozwoju piłki siatkowej w Europie. Tak zapytam troszeczkę na początek, może nie, pytanie niezwiązane troszeczkę ze sportem, ale to ma głębszy sens. Czy jest pan dobrym politykiem? A co to oznacza, że ktoś jest dobrym politykiem? Bo patrząc na tą kampanię wyborczą, to zastanawiam się, czy na ile ona może nie przypomina troszeczkę tej kampanii, którą znamy właśnie z wyborów politycznych. Wie pan, nigdy w polityce nie działałem. Mam kolegów, którzy zajmują się komunikacją, mam kolegów, którzy są super doświadczeni w polskiej siatkówce. Powierzono mi to zadanie, staram się z niego wywiązywać. Właściwie nigdy nie myślałem o sobie w kategorii polityka i pewnie nie chciałbym gdzieś takiej łatki. Myślę, że jestem dobrym działaczem, myślę, że jestem dobrym organizatorem, myślę, że potrafię załatwić dużo spraw. Myślę, że mam, nie tylko myślę, jestem pewny, że mam dużą pasję do siatkówki, ale pewnie nie jestem politykiem. A skąd w ogóle wziął się Leo Wencel w siatkówce? Bo zarówno pan, jak i cały Polski Związek reklamuje pana jako człowieka z zewnątrz. Ja myślę, że nie do końca z zewnątrz, może nie byłem pierwszoliniowym działaczem, nie byłem znanym. Moje związki z siatkówką datują się już od właściwie najmłodszych moich lat, gdzie w Bielsku Białej ze szkołą numer 18 wygrywaliśmy mistrzostwo miasta, potem grałem w BBTS-ie, gdzie trenował nas Wiktor Krebok, późniejszy trener kadry narodowej, co sobie poczytuję za duży zaszczyt. Następnie, jeśli chodzi o siatkówkę, to uprawiałem ją bardziej sportowo dla siebie na uczelni. Natomiast potem w biznesie już, będąc szefem oddziału kulinarnego Nestlé w Polsce, odrestaurowaliśmy zespół żeński w Kaliszu, gdzie była moja fabryka, winiary Kalisz, gdzie ten projekt udał się nam znakomicie. Wygraliśmy 2 razy mistrzostwo kraju, uczestniczyliśmy z sukcesem w mistrzostwach europejskich. Następnie zostałem poproszony do pracy w takiej właśnie nie organizacji, Anglicy to nazywają think tank, czyli takiego źródła myślenia dla popieramy, to jest fundacja Popieramy Polską Siatkówkę, gdzie opracowaliśmy różne zagadnienia na potrzeby zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, dostarczając im materiałów strategicznych, dostarczając im możliwości. Znając prezesów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, również uczestniczyłem jako doradca do różnych spraw na pograniczu biznesu. Także
Moje nazwisko było znane, było nieznane szerokim rzeszom fanów, ale było znane na tyle, że jak Polski Związek Piłki Siatkowej ponad rok temu ocenił, że już czas najwyższy, żeby Polska również zauczestniczyła bardziej aktywnie w kreowaniu siatkówki europejskiej i szukano kandydata, którego profil byłby najlepszy do zadań, które stwierdzono. Wybór padł na mnie. Ponad miesiąc mnie przekonywano do tego zadania. Się zgodziłem i stąd się również na uhonorowania tego zostało wciągnięty i zagłosowano, że będę członkiem zarządu Polskiego Piłki Siatkowej, aby wziąć pełną odpowiedzialność. I jeśli wierzymy ludziom, którzy polską siatkówkę właściwie z niczego zrobili jedną z najlepszych na świecie, no to należy uznać, że ocena takiego profilu jest słuszna, a ja jestem tylko dumny, że moje osiągnięcia, moje CV, jak mówią Anglicy, spełnia te założenia. Zobaczymy, na ile to znajdzie uznanie w oczach delegatów na kongres, który już wkrótce odbędzie się w Neapolu. A na ile, jak bardzo te doświadczenie biznesowe, duże doświadczenie biznesowe, które Pan ma, może się teraz przydać w tym środowisku siatkarskim? No to było takie pytanie, które mnie nurtowało i teraz jak rozpoznałem istotę zagadnienia, bym powiedział, to bardzo dużo. Po pierwsze, siatkówka na tym poziomie i do tej funkcji to nie jest mecz siatkówki. To nie jest, że potrzebujemy trenera, zawodnika, tylko właściwie teraz potrzeba bardzo sprawnego, doświadczonego działacza z pasją do siatkówki. Moja pasja jest udokumentowana i moje doświadczenie biznesowe też jest udokumentowane. Ponad 20 lat pracy poza zagranicą, kierowanie zespołami międzynarodowymi, piastowanie najwyższych funkcji europejskich, budowanie i kreowanie zespołów, które wygrywają w biznesie. Umiejętność rozumienia języka biznesu, umiejętność znajdywania wspólnego punktu widzenia tak zwanych sytuacji win-win, że biznes wygrywa i sport wygrywa. Myślę, jak patrzymy dzisiaj, jedną z największych bolączek właściwie strategicznych piłki siatkowej są ograniczone fundusze. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy 3 razy mniej środków finansowych niż na przykład piłka ręczna, czyli tam, gdzie 20 lat temu była sytuacja zupełnie inna. W związku z tym zadaniem nowego związku będzie właśnie zapewnienie tych większych funduszy, zmiana również to, co umie i dobrze robić, zmiana sposobu kierowania, wykreowanie zespołów, zrezygnowanie z dość powolnego systemu zarządzania. To znaczy, dzisiaj system jest bardziej określany w angielsku one man show, wszystko ląduje na biurku najwyższego, ale to potrzeba strasznie dużo czasu, jeśli wszystkie decyzje, nie ma żadnych delegacji. Dzisiaj, jeśli otworzymy stronę CEW, to właściwie nie można przeczytać, kto za co z zarządu jest odpowiedzialny poza prezesem federacji. W związku z tym, nawet jeśli byłby nieomylny, to proces jest bardzo wolny, a w obecnym, w dniu dzisiejszym szybkość działania przy mediach, które mamy, przy social media, czy przy całym tym dziale, nazwijmy to wirtualnym, szybkość jest esencjonalna. I w związku z tym te moje doświadczenia do pozyskiwania funduszy, do zmiany sposobu działania wydają się być bardzo adekwatne. A z tej perspektywy człowieka biznesu, jak Pan ocenia dzisiejszą europejską siatkówkę jako produkt? Ja myślę, że lepsze jest wrogiem dobrego. To znaczy, produkt jest dobry. Europejska siatkówka jest najlepsza na świecie. Jesteśmy w momencie, gdy finał złota jest rozgrywany między 2 zespołami z Europy.
największymi challengerami, to właściwie były 3 w grupie 4. Jest tylko jeden team spoza kontynentu. Większość graczy i tak gra w Europie. W związku z tym Europa jest bardzo silna, jeśli chodzi o siatkówkę. To wcale nie znaczy, że nie może być lepsza, a silniejsza. Bo jeśli popatrzymy inaczej i zmierzymy na przykład popularność piłki siatkowej w Europie, mierzona ilością kliknięć na Google, to mamy do czynienia tylko z 2 krajami, w których ten sport jest drugi po piłce nożnej, która jest oczywiście numer 1, ale to zostawiam. Te kraje w Europie to Polska i Włochy. Trochę wychodzi nam Turcja teraz bardzo mocno, gdzie się stara, ale reszta przegrywa z innymi sportami. W Anglii właściwie, gdzie byłaby duża możliwość, w ogóle nikt nie ma jej w 30. W Skandynawii popularność z piłką ręczną jest też daleko. Podczas gdy oceniamy, sytuacja mogłaby być dużo lepsza dla siatkówki. Jeśli te dyscypliny udałoby się zrobić taki proces jak w Polsce przez 20 lat, no to ilość sponsorów, ilość ludzi, którzy i media wykreowałyby show, który by dał taki dodatkowy zastrzyk. W związku z tym na pewno w Europie można zrobić lepiej i dodatkowo te produkty, które mamy, czyli wszystkie rozgrywki pucharowe, też mają rezerwy, niewykorzystane rezerwy. Ale o ile właśnie pod względem sportowym europejska siatkówka stoi na najwyższym poziomie, o tyle jeżeli chodzi o finanse, no to jednak sporo mówi się na przykład o tych nagrodach za zwycięstwa, czy to w rozgrywkach. Z tego co pamiętam, polskie kluby w ostatnich latach właśnie są na szczycie. Nie mówimy tutaj o Lidze Mistrzów, mówimy tutaj także o Pucharze CEF, Pucharze Challenge, ale to są kwoty za zwycięstwo rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Dla porównania za nominację do Dream Teamu VNL jeden siatkarz dostaje $10,000, więc czy to nie jest właśnie troszeczkę taki mały alarm dla nowego prezydenta, że to jednak trzeba te finanse poprawić i jak je poprawić? Znaczy, to nie jest alarm, to jest w ogóle jedna z głównych rzeczy strategicznych, żeby przynieść więcej pieniędzy do siatkówki. Jeśli dzisiaj nie damy rady tego zrobić, to siatkówka właściwie żadnego kroku do przodu nie zrobi. I to jest dzisiaj jasne. W związku z tym musimy pozyskać więcej środków finansowych. Jednym z elementów pozyskiwania tych środków jest popatrzenie, jak się zachowują najlepsze produkty, które dzisiaj mamy, czyli produkty nazywam Ligę Mistrzów, Puchar CEF czy Challenge Cup, czy sztandarowe produkty Konfederacji Europejskiej, w którym rzeczywiście wysokość nagród wielokrotnie nawet nie pokrywa kosztów partycypacji w tych. I to jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania, ponieważ blokuje rozwój. Problem jest bardziej złożony, bo to jest problem związany i z finansami, i ze sposobem zarządzania. Jeśli mówimy o tych produktach, to dotykamy czegoś, co nazywamy siatkówką klubową. I kluby dzisiaj nie mają swojej reprezentacji w CEW-ie. Nie mają żadnego głosu. To nie może tak być, żeby koło napędowe siatkówki europejskiej było poza nawiasem. To jest dalej związane z tym, że ten sezon grania dzisiaj siatkówki klubowej jest krótszy niż innych dyscyplin z powodu dużej ilości czasu przeznaczonej na siatkówkę reprezentacyjną. Ale to stwarza implikacje finansowe na poszczególnych rynkach, gdy sponsorzy mogą uzyskać to samo, znaczy nie to samo, za tą samą sumę pieniędzy w innych dyscyplinach znacznie większy okres czasu sponsorowania. I w prywatnym pieniądzu z biznesu trzeba szukać tego win-win. W związku z tym jest wiele elementów do pracy i zobowiązania, żeby poprawić. Do tego, żeby to robić dobrze, oczywiście trzeba zrobić to, co
musimy sprzedać, czyli trzeba znaleźć nasz produkt, a do tego potrzebny jest najwyższy poziom marketingu, jaki możemy mieć, aby zacząć myśleć i tworzyć językiem biznesu, językiem sponsorów i podsuwać im te rzeczy. A mamy co podsuwać, ponieważ siatkówka jest unikalna. Po pierwsze, nie ma żadnej preferencji kobiet do mężczyzn. Jest equal. Nie ma tak dużych różnic, jak obserwujemy w innych. Pójście dzisiaj na jakikolwiek mecz siatkówki jest dla wszystkich bezpieczny. Jest to pewien show rodzinny. Na trybunach mamy dziadków, wnuków, rodziców, całe rodziny, którzy się świetnie bawią, bezpiecznie. I właśnie ten symbol rodziny, to, że siatkówka potrafi przyciągnąć rodziny, dla wielu biznesów jest kluczowe. Nawet powiem w niektórych wypadkach większe niż sukcesy narodowe, ponieważ ich konsumenci, ich klienci to są rodziny. I myśmy powinni stworzyć naszą wewnętrzną agencję marketingową na najwyższym możliwym poziomie, aby tak przygotowywać oferty dla sponsorów, aby były trafione, ponieważ żaden ze sponsorów nie będzie docelowo robił, jakby to powiedzieć, podtrzymania życia dla siatkówki. To musi być win-win. Ja daję pieniądze dla siatkówki, a siatkówka pomaga mi w moim biznesie. Jeśli to sprzężenie zwrotne zaczyna istnieć, jest pozytywne, to maszyna działa. A jeśli nie, to żaden biznes na końcu nie będzie instytucją charytatywną. Zastanawiam się, czy my nie żyjemy w Polsce właśnie takiej bańce, mamy świetne wyniki, mamy pełne hale, no ale takich krajów, które wypełniają wielkie hale w europejskiej siatkówce, no nie ma zbyt wiele. A no CEF to nie jest tylko Polska, Turcja, Włochy, Niemcy, to są też kraje takie, które no, nawet mają problemy z dostaniem się do mistrzostw Europy. Zastanawiam się, jaki jest pański pomysł na to, żeby poprawić sytuację w tych krajach, które dzisiaj no, w ogóle nie kojarzą się z siatkówką. Powiem więcej. Los dzisiaj według statutu CEW, gdzie mamy 56 głosujących federacji, większość to właśnie te kraje, gdzie siatkówka nie jest duża. W związku z tym możemy powiedzieć, że o przyszłości siatkówki będą decydować paradoksalnie nie te kraje, gdzie siatkówka jest duża i ważna, tylko właśnie te dużo mniejsze. I musimy zrobić, żeby ta siatkówka w tych krajach zaczęła rosnąć. Musimy znaleźć sposób. I tu wracam, że 20 lat temu w Polsce siatkówka też nie była tak silna, też nie miała pieniędzy, też te sukcesy były dużo mniejsze. I nastąpiło pewne szczęśliwe jakby sprzężenie, bo to musi być parę tych rzeczy. Grupa działaczy z wizją, sukces, który do tego doprowadzić, sponsor, którego przekonano przez tą grupę działaczy, czyli pojawiły się środki. Te trzy rzeczy wspólnie spowodowały sukces. Sukces przyciągnął media. Media zaczynały dawać coraz większe środki. Środki były mądrze gospodarowane. Najmądrzejszą rzeczą, co zrobił zarząd, co zrobili ludzie kierujący siatkówkę, to szkolenie młodzieży. To program SOS. To, że poszerza się nam podstawa piramidy, w związku z tym sukces na górze może rosnąć. To się w Polsce nazywa SOS-y. I to jest jeden z największych skarbów. Dzisiaj mówimy już o pewnym sprawdzonym systemie. Myśmy w Łodzi pokazali krajom zainteresowanym o mniejszej siatkówce te nasze osiągnięcia w SOS-ach, co wzbudziło nieprawdopodobne zainteresowanie. My mamy publikacje, my mamy ponad 600 trenerów wychowania fizycznego, które w szkołach tą siatkówkę propagują. My mamy procedurę, my mamy bazy danych, w których wszystkie te dzieci są
nie tyle monitorować, ale ich rezultaty są zapisywane. Czyli nie mówimy o rzeczach, które czujemy, tylko o rzeczach, które potrafimy mierzyć, którymi potrafimy zarządzać. I to powoduje zainteresowanie siatkówką. Większość tych młodych osób, które ubierze udział, nie będzie reprezentantami Polski czy graczami wyczynu siatkówki topowej, ale stworzą tą bazę, będą mieć autentyczne zrozumienie i miłość do siatkówki, co powoduje właśnie wypełnienie hal. Zastanawiam się, bo też nawiązując do tego poprzedniego pytania, bo tutaj trochę mówi Pan o takiej wędce, którą można byłoby dać tym mniejszym federacjom. Zastanawiam się, co jeżeli jakiś inny kandydat da rybę? Czy jednak te mniejsze federacje nie będą chciały czegoś na już, nie wiem, dajcie nam pieniądze na przykład chociażby, a nie systemu, który dopiero z czasem doprowadzi do tych pieniędzy. Ja myślę, że dzisiaj potrzebne jest wszystkiego. To my musimy pewne koło, które się toczy, zakręcić we właściwą stronę. I tu musi się stać wiele rzeczy. Zaczęliśmy, że wszyscy marzą, a zwłaszcza Skandynawia i inne kraje, o tych programach szkolnych. Natomiast absolutnie numer jeden to dzisiaj jest brak środków. Stąd decyzja Zarządu Polskiego Piłki Siatkowej o wyborze profilu, który ja reprezentuję, ponieważ moje doświadczenie, moja praca wieloletnia powoduje, że ja wiem, jakim językiem należy mówić do sponsorów. Ja wiem, jaki produkt. Byłem jednym z nich. Myślę, że mam przewagę nad innymi kandydatami, że potrafię zapukać do odpowiednich drzwi i z dużym prawdopodobieństwem te drzwi zostaną otwarte. Jeśli moi kontrkandydaci dzisiaj twierdzą, że jestem nieznany w świecie siatkówki, to w świecie biznesu jestem znany. I na pewno jestem bardziej znany niż oni. I potrafię dzisiaj, myślę, dla siatkówki zrobić to lepiej, niż było robione. I te środki potem trzeba pomyśleć, jak je uczciwie dystrybuować. Bo to też, jak zdobędziemy, to nie chciałbym, żeby to był jakiś znowu dar, że ktoś lub coś w zależności od widzimisię komuś da, komuś nie da. To nie na tym polega. Chcę stworzyć taki fundusz rozwojowy, którym będzie zarządzać rada tego funduszu, wybrana, niezależna od prezesa, do której to będą składane wnioski o dofinansowanie imprez, organizację turnieju i cele, które chcemy osiągnąć. I w zależności od dyspozycji ta rada będzie decydować. I to jest novum. No bo jeśli dzisiaj sobie wymyślimy, że w takiej Norwegii hotele są dużo droższe niż w Bułgarii na przykład, nie umieszczając Bułgarii, i dlatego Norwegia nigdy nie będzie organizowała, ponieważ ich hotele i koszty będą droższe, no można powiedzieć, przez następne 70 lat żaden turniej nie będzie zorganizowany w Norwegii, bo mają droższe hotele niż w Bułgarii. Ale jeśli ta rada uzna, że warto zainwestować w turniej w Norwegii, że to ma sens, bo w Norwegii są pieniądze, to będą mieli środki, będą mogli podjąć decyzję, będą mogli przekazać środki na rozwój tej siatkówki, czyli środki finansowe, przepływ know-how, o którym mówiłem, czyli z krajów, które mają, do krajów, które nie mają. Doświadczenia włoskie, doświadczenia polskie. Trzeba stworzyć i przepompowywać tą wiedzę w miarę możliwości i potrzeb. To nie jest też tak, że my chcemy zrobić 10 razy Polskę, czy 10 razy Włochy. To musi być dalej, to muszą być dalej Niemcy, to musi być dalej Skandynawia, ze wszystkimi ich uwarunkowaniami. Ale wiele bram już zostało otwartych i nie ma sensu kombinować, jak je otworzyć, brać rozwiązania, pomagać, ponieważ my już to wiemy w Polsce, że bez silnej siatkówki europejskiej nie może być mowy o dalszym rozwoju siatkówki w Polsce. Też to pytanie, które często kibiców interesuje, to jest o te formuły sportowe, czy to właśnie pucharów, czy to Mistrzostw Europy, bo chociażby w europejskich pucharach mamy sytuację, gdzie kluby grają dwumecz. Jeżeli jeden klub wygra za 3 punkty, 3-0, 3-1, to w drugim spotkaniu wystarczy, że 2 sety wygra i już
spotkanie staje się meczem o nic. Mieliśmy taką sytuację chociażby W Rzeszowie. tak w Rzeszowie, czy ja byłem w Monzy na finale Pucharu Challenge projektu z Verowole i no, po 2 setach jedni nie chcieli grać, bo już chcieli zejść smutni, a drudzy nie chcieli grać, bo byli tak rozemocjonowani. Zastanawiam się, czy panu się w ogóle podobają te formuły i też na przykład to, że w Mistrzostwach Europy tak naprawdę gra zaczyna się od fazy pucharowej, albo... Ja myślę tak, że najważniejsze dla siatkówki to jest show. Co to jest show? Jest dwa tej samej, może nawet powiedzieć jedno z lekko wyższą ważnością, 2 czynniki, czy 2 rzeczy. Jedno to są gracze na boisku, a drugi to jest fani, kibice siatkówki, którzy siedzą dookoła. I możemy mówić o sukcesie, jeśli zostanie wykreowane pewne zjawisko, pewne widowisko, pewien show, a gracze są jakby aktorami. I jeśli sobie pomyślimy, jak na przykład w COVID-zie, że zabieramy trybuny i zostają tylko gracze, to nie mówimy o siatkówce w nowoczesnym słowa znaczeniu. Jeśli pójdziemy dalej tym tropem i uznamy, że show i kreacja tego show to jest coś największego, najlepszego, bo wtedy są media, wtedy są sponsorzy i tak dalej, prawda? No to bardzo trudno uznać, że mecz kończący się po pierwszym i drugim secie robi ten show w sposób znakomity. Bo nie ma ani jednej osoby poza zwycięską drużyną, która jest z tego zadowolona. Kibice zapłacili, nie mają emocji. Media nie mają żadnych reklam, bo nikt nie będzie dawał, bo jak po jednym secie wszyscy zaczną wyłączać odbiorniki, no to nikt nie będzie widział niczego. W związku z tym, według mnie, ja nie jestem fanem tego rozwiązania. Ja jestem fanem wszystkich rozwiązań, które kreują pewne, nie chcę nadużywać słowa show, ale pewne widowisko. I musimy sobie zdać sprawę, że dzisiaj kibice, fani siatkówki, wiedza o nich, robienie wszystkiego, żeby im dostarczyć jak najwięcej satysfakcji, emocji, atrakcji, jest absolutnie kluczowe dla wszystkich, którzy się parają siatkówką. Zawodnicy tak, ale zawodnicy bez tego to jest połowa sukcesu, albo nawet mniej. A podoba się panu to, jak zarządza się mediami społecznościowymi CEF-u? Bo pytam pod kątem tutaj młodzieży, bo to jednak to jest jakby przyszłość, przyszli jakby odbiorcy, przyszli klienci, też tak można biznesowo powiedzieć. Zastanawiam się, czy podoba się panu ta strategia? To jest tak, wie pan, mój punkt widzenia jest różny od punktu widzenia moich córek, którzy uważają, że ja już i tak słabo rozumiem te media, ponieważ to idzie tak szybko się rozwija. Ja rozumiem, że dzisiaj bez mediów, nazwijmy to społecznych, bez tych wszystkich, nie możemy w ogóle mówić o egzystencji. Po pierwsze, bym prowadził więcej młodych ludzi do zarządzania tego, bo dla mnie to wygląda jak taki system instytucjonalny. Jest zawieszona jakaś informacja, ktoś ją udziela. To nie żyje tak dobrze. Są jakieś próby. W związku z tym według mnie mogłoby być to szybsze, bardziej atrakcyjne, o większym zasięgu, interakcyjne, bo dzisiaj ludzie chcą, przekaz musi być szybki, krótki i interakcyjny. Sukces TikToka czy innych rzeczy. Wszystko musi być dzisiaj mierzone. Restauracje dzisiaj są projektowane po to, żeby się w Instagramie dobrze prezentowały. Show musi być dzisiaj tak robione, że tak. W związku z tym można to zrobić lepiej. Dla mnie kluczowym jest jedno, że jest to trochę martwe, ponieważ jak ja z punktu widzenia biznesu idę, to na przykład nie widzę żadnego celu, który chcą osiągnąć. Po co istnieje ten CEF? Poza tym, że chcę budować togetherness, czyli nawet trudno to przetłumaczyć na polskie, żeby być razem z kim. Więc to musi być precyzyjnie określone. My jesteśmy zarząd, w następnych 4 latach chcemy zrobić to, robimy to.
I wtedy sponsor zainteresowany wie, w którą stronę idziemy, co robimy dla naszej planety, co robimy dla kibiców, co robimy dla tego kraju, etc., etc. Mniej niż informacje, że prezes spotkał się z prezesem, zjedli kolację, zrobili shake hands i podpisali i tylko słowa. To jest troszeczkę taki język, który już żeśmy słyszeli. To musi być szybsze, interakcyjne, młodsze i z celami. Słowo cel to jest chyba drugie, które pojawia się po słowie show w tej rozmowie. I wspomniał Pan w rozmowie wprost, że na stronie CEW nie ma tych celi. I nigdy nie było. Zastanawiam się właśnie, jakie Pan ma cele, jakie Pan cele tak by swoje stawia sobie i stawia tej organizacji, jeżeli wygra Pan wybory. Po pierwsze, jeśli wygram wybory, to chciałbym, żeby te cele były dyskutowane i być może uzupełnione i zakładać, żeby to nie były moje cele, tylko były cele wszystkich, którzy biorą udział w kongresie. Bo to kongres decyduje, gdzie chcemy iść, a nie jedna osoba. Oczywiście ja mam swoje propozycje. Ja zawarłem je w dość prostej metodologii, w takich 4 punktach, które ładnie po połączeniu przypominają diament i dlatego nazywamy to diamentową strategią. Dlatego 4, bo uważam, że są najważniejsze i łatwe do zapamiętania. W biznesie mówimy, że jak coś nie potrafisz napisać na jednej stronie, to właściwie trudno to zrealizować, to nie istnieje. Dlaczego cele? Ponieważ ja jestem wyznawcą jednej teorii, znaczy nie teorii, prawdy, którą przez moje życie wielokrotnie testowałem i sprawdzałem. Jeśli czegoś nie możemy zmierzyć, nie mówię tylko pieniędzmi, kilogramami, ale w ogóle w jakikolwiek sposób. Jeśli czegoś nie możemy zmierzyć, to nie możemy tym zarządzać, bo nie wiemy, gdzie jesteśmy, czy powinniśmy skręcać, nie skręcać i tak dalej. W związku z tym funkcja celu to jest, gdzie chcemy iść. A potem robimy sobie drogowskazy, czy jesteśmy blisko i tak dalej. Żeby gdzieś iść, to jak mówią Chińczycy, potrzeba 2 rzeczy. Celu i trzeba zacząć iść. Bez tego celu nie jesteśmy w stanie zrobić, będziemy się kręcić w kółko, co niniejszym robimy. W związku z tym te cele, 4 cele. Pierwszy, fundamentalny, to są wartości. Jak? Przejrzystość, poszanowanie prawa, demokracja. To jest organizacja niepolityczna i wszyscy powinni mieć zaufanie do reguł. Powinno być 0 tolerancji do jakiegokolwiek prób naruszania. Naruszania nie tylko prawnego, ale i etycznego. W ostatnich 2 latach plus minus 7-8 razy to jest to, co ja zauważyłem, przypadki tego zrobienia. To musi się skończyć. Ludzie muszą mieć zaufanie. Ludzie, federacje, gracze, działacze, że są pewne rzeczy wyższe, nienaruszane. Jeśli to mamy, to drugą największą zadaniem są fundusze, o których żeśmy mówili. I tutaj moim takim celem będzie podwojenie budżetu, minimum. Moim celem takim ambicjonalnym swoim jest doprowadzenie do tego, żeby siatkówka zrównała się w środkach z piłką ręczną. Czy się uda? Nie wiem, ale na pewno będziemy mocno w stronę iść. Jak już mamy wartości i mamy te środki, to musimy je mądrze wydać. I tu fundusz rozwoju, tu również to ten przepływ know-how i tu przeznaczenie środków do tak zwanych zon, które dzisiaj nie mają żadnych środków. Jeśli sobie zdamy sprawę, że siatkówka jest uprawiana na boisku, na plaży, a nie w biurach CEW, ani w biurach zarządów, to dofinansowanie tych miejsc, gdzie ona się odbywa, jest kluczowe. Dzisiaj są kompletnie pozbawione środków i reprezentacji w zarządzie, co jest przedziwne. Czyli mamy wartości, mamy środki, wiemy jak wydać, jeszcze musimy trochę zmienić maszynę. Zmienić sposób organizacji i sposób zarządzania, to jest ten mój 4.
Punkt jaki? To nie może być one-man show. To musi być zarząd z określonymi obowiązkami, z określonymi również możliwościami decyzyjnymi. Muszą być ludzie odpowiedzialni za poszczególne. To musi być publiczną wiedzą. Czyli ta przejrzystość, zmiana struktury. Drugie, kluby i siatkówka plażowa musi mieć swoją reprezentację w zarządzie. Dzisiaj kluby nie mają nic, co jest absolutnie, uważam, fundamentalnym błędem. Trzecie to jest zmiana struktury i przedyskutowanie jeszcze raz projektu organizacji tych zon dzisiaj, których mamy, ponieważ rozgrywanie w tych zonach zawodów jest właściwie niemożliwe, ponieważ góra nie może grać z dołem, jedni z powodu dużej ilości różnicy poziomów. I to automatycznie schodzi potem właściwie tylko na rozgrywki juniorów. Czyli mamy te 4 punkty, które myślę będziemy rekomendować na kongresie w Neapolu. Jeśli wygram, zapytam jeszcze, czy ktoś ma jakieś dodatkowe. Chcemy to zagłosować i potem zamienić na określone cele, zamieścić je na stronie i periodycznie uaktualniać, gdzie jesteśmy. A dostrzega Pan wiele osób w dzisiejszym CEW-ie, z którymi chciałby Pan współpracować? Bo też pewnie obawa, którą mają wszyscy, to jest taka, że przyjdzie kandydat, którykolwiek, czy to Pan, czy ktokolwiek, i on wprowadzi swoich ludzi. Że swoimi ludźmi tak wygoni wszystkich i wprowadzi swoich i zastanawiam się, czy w obecnym CEW-ie widzi Pan wiele osób z takim potencjałem do współpracy? Znaczy, wie Pan, pewnie są ludzie, z którymi człowiek chciałby bardziej lub mniej współpracować, to w każdej organizacji, ale na szczęście to nie decyduję ja, ani nikt. To decyduje kongres, kogo wybierze. To kongres decyduje, kto będzie prezesem, to kongres decyduje, kto jest w zarządzie, to kongres decyduje. Można tam... Ja jestem w ogóle zdania, że prezes Konfederacji nie powinien wyznaczać, bo tam dzisiaj 4 może wyznaczyć, ale też do głosowania potwierdzenia przez kongres. W związku z tym, jeśli mówimy o tym, że ktoś może wyrzucić, zmienić i tak dalej, to mówimy wyłącznie w kontekście nieposzanowania procesów demokratycznych, nieposzanowania reguł wewnętrznych i tak dalej. Bo przy pełnym poszanowaniu mamy wybór kongresu, czyli zdanie najwyższej władzy i ona decyduje, kto tam jest. I ona powinna rozliczyć w odpowiednim czasie z czego? Ano z realizacji celów. Jeśli tych celów nie ma, no to nie może rozliczyć. I taką sytuację mamy dzisiaj. Jak się Pan czuł, jak prezes Boricic chciał wprowadzić przepis wymagający 4-letniego doświadczenia w zarządzie krajowej lub międzynarodowej federacji? No bo to mogłoby dotknąć, tak? Prezes Świderski bardzo mocno oponował i skutecznie. Tak samo, dzięki temu właśnie czy Pan, czy Pan Sikirić możecie kandydować. No ale wracam do tego. To nie może być tak, że jeśli w przepisach jest napisane, że sprawy dotyczące kongresu są zarezerwowane dla kongresu. I jeśli zarząd w celach taktycznych, krótkoterminowych, swoich prywatnych, ma inną interpretację lub chce i robi lekkie pogwałcenie praw kongresu, to kongres to odrzucił. Ja byłem zszokowany, że właściwie w takiej organizacji jak Konfederacja są próby podejmowane naginania reguł i prawa do tego. Dzisiaj mówimy o tym na przykład, że z powodu złej opinii jednego kandydata pozbawiamy kandydatów kongresu możliwości zaznajomienia się z programami kandydatów na prezydenta. No co to oznacza? Że ludzie, którzy jadą na kongres, nie mogą zrobić swojego zadania. Ich zadaniem jest wybór. A jeśli ktoś pozbawia ich tych możliwości rozpoznania, bo nie wszyscy mogli wcześniej i tak dalej, no to pozbawiamy czegoś, do czego właściwie ten kongres jest powołany.
I dzisiaj my musimy środkami znowu innymi walczyć, żeby taka możliwość była. I takie boksowanie uważam absolutną stratą energii i działaniem w kompletnie złą stronę. A brak zaproszenia na finały Ligi Mistrzów pan też to odbiera jako trochę próbę powstrzymania pana? A znaczy tego, jeśli będę miał okazję, zapytam prezydenta Borycicza, dlaczego, bo ja byłem zszokowany, nie rozumiem tego. Mamy na sali wiceprezydenta Polskiej Federacji, który jest wiceprezydentem CEW, mamy obok prezesa Polskiej Konfederacji. Drużyna włoska jest nagradzana wyłącznie przez Włochów i nagle nikt z naszych reprezentantów nie jest poproszony. Jastrzębski Węgiel nie wierzy oczom. Muszę powiedzieć, Polska nie wierzy oczom. Polska to widziała, Polska to zapamiętała, Polska tego nie rozumie i nie zapomni. Jak ja pytałem nieoficjalnie, to mi mówiono o istnieniu jakiejś czarnej listy. Przejrzałem wszystkie przepisy CEW. W żadnym paragrafie nie ma, że prezes ma możliwość ustawienia czarnej listy. Mówię to trochę żartem, ale to nie było żart, ponieważ ta możliwość została pozbawiona i iluś milionów fanów w Polsce to zauważyło. Ja byłem poproszony o głos telewizji, mogę tylko powtórzyć. Nie wiem, nie rozumiem i jestem zszokowany tym. Niedawno rozmawiałem z Jurijem Semeniukiem, kapitanem reprezentacji Ukrainy, i on z kolei był zszokowany tym, że prezes Europejskiej Federacji leci na obchody stulecia Rosyjskiej Federacji Siatkówki, robi sobie tam zdjęcia, jak gdyby nigdy nic i nie ma jakiejś takiej dużego znaku sprzeciwu. Pana to nie zgorszyło? To nawet powiem tak właśnie brzydko trochę. No myślę, nie tylko mnie, ale wiele krajów, które potem, znam kraje, które potem odmówiły zaproszenia prezesa Borycicza. To jest bardzo trudna materia. I jeśli gra drużyna Ukrainy i mówi, że w każdej godzinie meczu ileś dzieci ginie, to myślę, że jest troszeczkę obowiązkiem wszystkich ludzi w Europie powodować, żeby ta absolutnie niesłuszna wojna się skończyła. I to jest proces polityczny. I jeśli była decyzja, że podjęta, że Federacja Rosji i Białorusi nie bierze udziału w rozgrywkach i nie bierze udziału, to uważam, że konsekwencją tej decyzji, naturalną konsekwencją telewizji byłby brak prezesa, oficjalny prezesa na tych rzeczach. Musi on to sobie... Ja nie jestem przeciwny rosyjskiej siatkówce w sensie sportu, ale mówimy o pewnych działaniach politycznych, o pewnym konflikcie politycznym. I mamy wszyscy nadzieję, że ten konflikt się skończy i wszyscy będą mogli uprawiać siatkówkę i wszyscy mogli... Ale do czasu, jak się nie skończy, musimy respektować ustalenia, które sami żeśmy podjęli. Tak, zastanawiam się, czy dużo panu, wiele miał pan takich przykładów, że na początku niektóre federacje nie chciały się do pana przekonać, a teraz idą za panem murem? A to będę wiedział 24 maja, czy są za mną murem. Przepraszam, nie maja, a sierpnia. Przejęzyczyłem się, to z emocji. Myślę, że rozmowa dużo dała, ponieważ na początku rzeczywiście moja znajomość mojej osoby była ograniczona. Dużo pomogła komunikacja w mediach i praca, którą żeśmy zrobili, jeżdżąc po wielu federacjach, prezentując nasz program, prezentując, dlaczego Polska wybrała właśnie taką drogę, co jest powodem, prezentując strategię. Myślę, porównując innych, że mieliśmy bardzo bogatą tą kampanię i mamy bogatą kampanię informacyjną i bardzo otwartą. I byłem i w środkach masowego przekazu, i w mediach. Czyli stworzylibyśmy maksymalną możliwość, aby się zbliżyć. I wszyscy, którzy zaczęli podzielać właśnie te problemy, czyli wartości, brak funduszy, właściwszy sposób rozdziału i te zmiany,
to zaczynało zyskiwać coraz większe uznanie i poparcie. I dzisiaj mam sygnały z wielu federacji bardzo pozytywnych. 24 sierpnia będę, czy jest to mur, czy nie jest to mur, ale muszę powiedzieć, że niezależnie od wyników wyborów bardzo się zbliżyliśmy. Chcemy robić tą siatkówkę dalej. Jak już powiedziałem w jednym zdaniu, siatkówka musi być ponad polityką. Siatkówka musi zostać przyjemnością dla rodzin, dla wszystkich rzeczy i nie powinniśmy tego za bardzo zmieniać. Powinniśmy ją wygrać dla tych ludzi po to i zrobić ją większą. I Skandynawia, i Europa Wschodnia, i Południowa absolutnie tutaj daje nam sygnał tak dla wartości, tak dla zwiększonych funduszy, tak dla tego. Paradoksalnie rzecz biorąc, niektórzy z moich kandydatów też punktują w tym kierunku. W związku z tym zaczynamy potem liczyć, kto jest bardziej wiarygodny i dlaczego. Ja uważam, że moje predyspozycje, doświadczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o ten sposób zarządzania i możliwości organizacji większych funduszy, są nieco większe lub większe niż pozostałych kandydatów. Zbliżając się do końca, czy rodzina zadawała panu pytanie, po co panu te wybory? Wielokrotnie. I jak pan odpowiadał? Bo ma pan tyle lat doświadczenia w biznesie. Podejrzewam, że to były stabilne już warunki po tylu latach, kierownicze stanowiska, a tu raptem wchodzi pan do kompletnie innego środowiska. Znaczy, po pierwsze, siatkówka była, jest i będzie do końca moją pasją. I to rodzina absolutnie rozumie. Drugie, wie pan, ja nie jestem człowiekiem, który cieszy się z siedzenia na krześle. Lubię akcje, lubię być czynny, lubię wyzwania, lubię pokonywać te wyzwania. Dla mnie to jest absolutnie nowe wyzwanie. I po trzecie, co jest dla mnie ważne, to nie ja wymyśliłem, że będę kandydował. To Zarząd Polskiej Piłki Siatkowej, to ludzie, którzy stworzyli jedną, bodajże najlepszą siatkówkę w Polsce, uznali, że moje doświadczenie to jest to, co dzisiaj jest potrzebne siatkówce. W związku z tym, jeśli się zwrócili do mnie z tą prośbą, to z racji szacunku, pasji i tego nie można było odmówić. I musimy, to nie jest tylko mój projekt, to jest projekt całego polskiego środowiska siatkówki. Ja czuję poparcie wszystkich działaczy, na wszystkich zarządach. Wszyscy jednoznacznie stwierdzają, musimy coś zrobić również dla siatkówki europejskiej. Ja jestem jakby wyrazicielem ich woli. I na koniec, bo zawsze wszystkich moich gości pytam o wytypowanie swojego dream teamu siatkarskiego. Przeważnie to są siatkarze, więc pytam ich tylko z tych ludzi, z którymi grali, ale jako, że pan jakby nie miał profesjonalnej kariery, to może pan się do dowolnych siatkarzy z dowolnych epok, czy to pod względem sympatii, czy to pod względem umiejętności, jakby miał pan z wytłumaczeniem jakby wyboru, jakby miał pan wybrać właśnie taki dream team, to na rozegraniu na kogo by pan postawił? No ja nie wiem. Zawsze byłem fanem, jeśli mówimy o historię Gościniaka. To był pierwszy opanowanie krótkiej piłki wtedy, to coś fenomenalnego. Polecam film zrobiony o Wagnerze, przejmujący film, znakomity. Lubiałem patrzeć na sposób ruszania i posyłania przez Deczeko. Znakomity gość. Właściwie jeśli o rozegnanie, to jest oczywiście lubię Włocha z obecnych Giannelli, i tak, Giannelli. To, co pokazał w meczu nasz zmiennik w ostatnim, to co Łomacz fenomenalny i tak dalej. Na jednego musiała postawić, więc zakładam, że pan Gościniak. Tak. Dwóch przyjmujących. W ogóle pan na jakiej pozycji grał?
Jak ja grałem, to był tylko wystawiający i wszystka reszta się kręciła. I jeszcze była strata to była... My musieliśmy robić wszystko i uderzyć z krótkiej i z tej. Ale pod koniec również rozgrywałem piłkę. Oczywiście nie jak gościnie. Jeśli chodzi o przyjmujących, to... Nie wiem, Dżiba był przyjmujący? Tak. Dżiba był dla mnie kompletnym graczem. Jeśli bym powiedział o przyjmujących, to Bosek był zawsze, jest i będzie jednym z moich ideałów. To jeszcze przejdźmy się dalej do atakującego jednego. Też jest wybór, jest w historii. No, nawet w Polsce mamy w XXI wieku świetnych atakujących. Ja uważam, że dla mnie takim wiekopomnym był już świętej pamięci Wójtowicz. Nie wiem, czy on jest atakujący, ale myślę, że jest atakującym dzisiaj. Byłby po prostu fenomenalny i wyprzedzający swoją ekipę, również i w bloku, i w ataku. Myślę, że tu może Matt Anderson ze Stanów Zjednoczonych zawsze mi się też podobał. No i Leon. Ale Leon to przyjmujący, tak. ale dla mnie taki przyjmujący, atakujący. Dwóch środkowych. Tu muszę pomyśleć. Z historii to trudniej, ponieważ wszyscy mieli tą pozycję. No tutaj... Któryś z Amerykanów, znaczy mi się podobał, Holt albo zapomniałem nazwiska, ten, który gra w Polsce. Avril? Nie, Smith. Smith. Bardzo kompletny, współpracujący z zespołem. Jeśli chodzi o taką dziką energię i to Huber też zawsze z polskich mi się podobał. Francja też ma, zapomniałem teraz, grali to nazwisko, ale Francuzi też są dobrzy na tej pozycji. Ale go? No i Lukas. Lukas, być może nie dzisiaj, ale parę lat wcześniej, Lukas po prostu z Brazylii fenomenalny. Libero. Libero, muszę powiedzieć, Szodzi pewnie. Grybiennikow. Chociaż nie grał jako libero, ale też super bronił Bosek. Ale to żartem. No i ten Zatorski też mu się należy. I trener. Trener Krebok. Trener Krebok, absolutnie. Ja byłem zawsze fanem, słuchałem jego trenera. On jest chyba z Argentyny, teraz prowadzi reprezentację kobiet Włoch. Velasco. Velasco to jest dla mnie instytucja, jeśli chodzi o psychikę, jeśli chodzi o ten... No, Grybicz ma sukcesy, oczywiście, pasjonat, ale jakbym miał obstawić jednego, to pewnie Velasco. I na koniec, poza życzeniami zdrowia, bo zawsze każdy prosi o zdrowie, to czego można panu życzyć? Wow, pewnie wygrania wyborów. To życzę tego panu i zarazem dziękuję za to, że znalazł pan czas i za to, że chętnie chciał się pan podzielić opowieściami. Bardzo miło było pana gościć u mnie w podcaście. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję państwu za uwagę.